nie wjadę w życiu. No dobrze, dochodzi godzina 4, także startujemy. Jedziemy sobie pod jakąś stację, patrzcie, na tyłach nawet stoją. Zejdziemy gdzieś w światła i zobaczymy, czy wszystko ok. Paliwa jest tyle, ile było, to już spoko. Czy gdzieś mnie nie pocięli. No to jedziemy w tą noc do Bordeaux, a później do Pampeluna. Dobra. Ale gut. Teraz już mogę jechać spokojnie. Ujechałam dopiero trochę ponad 2 godziny, ale po tej stronie później będzie już ciężko w Hiszpanii z prysznicami, więc tutaj się zatrzymałam na prysznic. Ładna stacja, mam nadzieję, że się wykąpię, powinno być dużo pryszniców. Później w Hiszpanii nie bardzo. A coś na razie ciężko jest z ładunkami, więc no, na ten moment jeszcze nie mam ładunku. Alex nad tym ostro pracuje, ale mówi, że dosłownie nic nie ma. Więc zobaczymy, co wyjdzie dzisiaj. Wczoraj nie było, ale może dzisiaj będzie. Zresztą w sumie dzisiaj tak czy tak będę miała już wyjechane 6 godzin. O 3:30 wstałam, jak się rozładuje koło południa. To nie będzie tak, że jest dzień bezczynny. Ja mam jeszcze dużo innej roboty firmowej, więc wcale by mi to nie przeszkadzało, jakby się dzisiaj żaden ładunek nie znalazł. Ale wiem, że w pobliżu nie będzie żadnej stacji z prysznicem, więc idziemy. Ta godzina jeszcze restauracja zamknięta. To jest południe. Ej, widzicie to? Ta ściana, bo mi pani powiedziała, że normalnie jest zamknięta, dopiero od 7 otwierają. Prysznic. Ale mi otworzyła. A jakby się światło jeszcze zaświeciło? 2 euro. Kurde, światło też będzie trochę. O, jest światło. 4. Jak w męskim, jak zwykle. To w sumie mam szczęście. Quality check. Żeby się wcześniej nie kąpał. 6 rano, a kierowcy śpią. Parking jeszcze dosyć zawalony. Powiem wam, że przejechałam sobie raz dookoła. Szukałam jakiegoś takiego miejsca, gdzie będzie dużo luzu. Bo to wiecie, rano człowiek ma wcofywać, to lepiej tam, gdzie jest luźno. No i ostatni charakterystyczny zjazd z górki. Z górki we Francji do Hiszpanii. Zawsze się zdarzy ktoś, kto nie jedzie 30, tylko zwalnia całkowicie do zera praktycznie. Te bramki są mega ciasne, ale można 30 jechać. No i Hiszpania. Witamy w Hiszpanii. Espania! zakaz wyprzedzania generalnie, ale ten, patrzcie, poszedł
Patrzcie na to miasteczko. Nie wiem, na ile kamera to wyłapie, ale ulica kończy się dosłownie z widokiem na góry, na szczyty górskie. Hiszpańskie miasteczko. Mam jeszcze 10 km do rozładunku. To drogi zwalniające. Widzicie te wszystkie balkony? To są te legendarne balkony z opowieści kierowców z południa. Widzicie te balkony? No one są na wysokości jakichś 3 metrów. No i teraz sobie wyobraźcie, że jest ciasne skrzyżowanie i nam wszystko praktycznie przechodzi, ale ten balkon, co wystaje 70 cm, no to właśnie sprawia, że nie przechodzi. Tutaj na tej drodze nie było żadnych zakazów. Nie wiem, czy to jest, no ale wygląda po mapie, że to jest najlepsza droga dojazdowa do tej firmy. Tak się dosyć często właśnie zdarza. O, tutaj restauracja, ale jeszcze nieczynna. Tak się właśnie zdarza, że to jakieś takie małe firemki w lokalizacjach może nie najlepszych dostają kontrakty. No i trzeba do nich też dojechać. Kontrakty z wielkimi firmami, no to jest. Jest nawet bardzo fajne. Wiecie co? Wolę takie dojazdy niż takie dojazdy, że jest firma zaraz przy autostradzie przy zjeździe. To znaczy w Niemczech nie lubię, jak jest tak zaraz przy zjeździe. Ale w Hiszpanii bardzo mnie to cieszy. To samochodówka, to wiadomo, że dojazd musi być dobry. No ale ja wystarczy czasami też woziłam samochodówkę właśnie jakieś takie lokalizacje, że dosłownie kawałek budynku tworzy jakieś tam śrubki dosłownie. Śrubki, podkładki jakieś takie i w centrum jest. No i produkują, no i mają kontrakt. No i co? I eksploatują. Mirando y digo, ¿dónde? Pues la anduriña, la famosa anduriña de toda la vida. No i jesteśmy. Car Castillo. No, a teraz będziemy w miasteczku skręcać w prawo. Powiem wam, że... A dobra, 8 don to jest uliczka to. To nie tu teoretycznie. Nie, dobra, nie tu jeszcze. Niby tu. Nie tu. 150 metrów. Czyli gdzie? Czyli jeszcze dalej. Całe szczęście. Okej, nie ma źle. Dobra. Już się przestraszyłam. Ale to tak zabierzemy właśnie. Stąd. O kur... Ja tutaj nie wjadę w życiu. Ja pierdziu. Fuck. Muszę jechać gdzieś zawrócić. Oż kurde. No nic, jedziemy przed siebie, bo ja tutaj się nie wykręcę. Muszę jechać, zawrócić i wtedy jechać tam. Ojoj. Kurczę, no 800 metrów. Do firmy. No to mi się ciśnienie podniosło. Żeby jakaś stacja benzynowa była albo coś. Nie jechać powoli i szukać możliwości zawrócenia. To się przykleję do pobocza awaryjnych i zobaczymy możliwości. Sprawdzimy swoje opcje. Tutaj jakby tak się wyciągnąć, cofać, ale to tak trochę to niebezpiecznie. No to witamy w prawdziwej Hiszpanii. Dosłownie tak jest, 800 metrów do firmy i koniec. Dobra, ta droga gdzie prowadzi? Kurczę, tam jest na końcu taki plac. A, jakiś taki dziwny. Tam przejedziemy, tu jest jakieś coś. Tu mi pokazuje przez centrum przejazd. Wiecie, na złej żadnej stacji benzynowej nie ma. Tutaj może by zawrócić? A tutaj kurczę wystają te tak trochę... Jakby tam nie było tych kamieni na wyjściu. Zderzaki, są różnice poziomów i tam jest dalej miękko widać. A na wyjściu są kamienie takie w trawie, takie jakby z
stare betony. Szkoda Wolfusia. Ej, patrzcie tu. Jest. Co prawda tu nie wolno, ale zrobimy to. Tak. I tu już steknie. Ale się udało. A nic się nie spodziewałam, że tak szybko, bo na mapie to nie było takie ewidentne. Cały czas mi coś chodzi po głowie i pewnie dobrze chodzi. Pamiętacie, jak mieliśmy ten mostek jednokierunkowy, taki przewężony, gdzie ja szłam z pierwszeństwem, ale akurat najechałam, osobówki szły. Tam za tym mostkiem, kawałek dalej, była taka żółta tablica Poligono Industrial Carcassilo, na żółto. Ale to było 20 km stąd dosłownie. Jak ja popatrzyłam sobie na mapę i ta droga w ogóle sama z siebie też wyglądała tak nie za szeroko, tak wiecie, jak rzuciłam tylko okiem, więc stwierdziłam, że to powinno być ok. I widzicie, i być może właśnie tamta dróżka wiedzie właśnie do Carcassilo i właśnie jakimiś takimi polami zewnętrznymi, tak my byśmy potrzebowali. Obyśmy się teraz nie zaklinowali tam w zakręcie. Chociaż tutaj na tej drodze nie ma zakazu, to no myślę, że to powinno wejść. No dobra, mamy 1,5 kilometra, robimy drugie podejście. Oby teraz wyszło. Volvi? Tak, jest właśnie na Hiszpanii. Ucz się, podziwiaj, że takie rzeczy będziemy wyrabiać. Witamy Carcassilo z drugiej strony, bo tak z zakrętu wynikało, że wiecie, wjedziemy, tylko co za zakrętem? No dobra, nie ma zakazów. Nie ma zakazów, to powinno wydać główną drogą. Chociaż czekajcie, bo wcale nie główna. No nic, najwyżej wrócimy do tego znaku 20 km i pojedziemy tamtędy. Trzymajcie kciuki, aby się udało. Widzicie, jakbym się trzymała tutaj swojego pasa, to tak jakby mnie bujnęło, no to balkon zebrany, nie? Nie no, takie grube znaki, to musi to wszystko wejść. No, to bez problemu. A co za zakrętem? Ten gościu, co pokazywał na rowerze kciuka, jedzie za nami, wiecie? Ja nie wiem, czy on po prostu widział, jak ja w jedną stronę jechałam i zaraz pokazywał kciuka, że teraz to wejdzie, czy... Ale jedzie za nami ostro. Widzicie te linie nisko wiszące? Dobrze, że jest zimno, by było ciepło, to ja już bym się zastanawiała nad nimi, już bym na nie patrzyła. I co? Teoretycznie 200 metrów. Coś widać na horyzoncie. Jest GKN, jest driver, jest. Pasuje. A tutaj wjazd. To jest połowa sukcesu, bo zawsze się może zdarzyć, że się okaże, że to nie jest to jednak. W sensie, że tu mają jakiś inny site, a to ma iść na przykład na to Poligono Industrial. Ale nie wiem. Czy ja na prawo, czy na lewo jadę? Bo to wynikało z tego. Na prawo pojadę, czy na lewo? Chyba na prawo. Okej. Czyli tu jest jednokierunkowo. Dobra, nie te znaki. Ja bym poszła pod zakaz. Odwrotnie nie zakładam, ale i tak wejdę, szeroka brama. Dobra, show. Tak to wygląda, widzicie, wszystko ok. Oby to było tu. Idę, biorę papiery i załatwiam. Descarga, sí. ¿Descarga? Sí. Será arriba, ¿no? Tiene que ser arriba. Hola. Buenas. Is this one house? That one, okay. That one, the biggest one. I don't know, so B, C or D? B. B. Okay, gracias. No nie powiem, że tu dużo miejsca mają. Thanks. Okay, thanks. Dobra, wiadomości są takie, że to jest tu, co brzmi bardzo dobrze. Ale muszę zawrócić i wcofać tutaj. Żeby zawrócić, to mówię, muszę wcofać pod rampę.
Wtedy dopiero wywinąć, bo tutaj też stoi ciężarówka. Muszę się raczej zadać. W takiej sytuacji wszyscy się będą garbić. Dobra, bo już chyba zmieniają zdanie. A wiecie co? Chyba sobie teraz zjem poczusia. Czy mam poczusia gdzieś na wierzchu? Nie mam chyba. Nic jeszcze nie jadłam. Co mi pasowało zjeść. Czasami zastanawiają, gdzie to zrzucić. A turn around or not? Turn around? No, te pones hacia allí, hazte un poquitín y ya está, ¿vale? So, Aquí, aquí so here. ¿vale? Bye bye. Sí, gracias. To już jedno nie zwracam. Lateral, czyli od boku. A dzisiaj prawą stronę otwieramy. Pierwszy raz, też będzie ciężko. Pouczę Was hiszpańskiego podstawowego kierowcy zawodowego. Lateral, od boku rozładunek. Para puerta, od tyłu, przez drzwi. I więcej nic nie musicie wiedzieć. Załadunku, rozładunku. Nie, musicie wiedzieć. Karga i deskarga. Karga, załadunek, deskarga, rozładunek. Powtórzyć. Karga, deskarga, para puerta, lateral. Możecie jechać na Hiszpanię. Teraz będzie rozkładać bok. Chyba kamerę muszę zostawić. Na takim etapie jesteśmy w rozładunku. Jedną stronę wyciągają, mają krótkie widły, więc trzeba w tym i tam. Jeszcze tak. No nic, jakoś to idzie. No ale do przodu. Dobra, myślę, że jest górka brudna. Teraz ładunku rozładowany. Mam już go around. Jak to teraz to zawrócić? Tą przyczepę wsadziłam w taką lukę. Żeby tak nie łamać zestawu pod ostrym kątem. Chyba to wyda nawet. W międzyczasie tutaj przyjechał polski kierowca, się ładuje teraz i mi pomógł ostatnie palety rozładować. Dzięki temu mam szansę dzisiaj zdążyć. Wysoki pułap użyłam. Bo ostatnio zauważyłam zarysowanie tamtego prawego zderzaka. I właśnie o to chodzi, że nie to taka guma pod spodem, nisko, tylko jak jest guma, to trochę tak bardziej jeszcze z boku wystaje ten zderzak już plastikowy. I to jest zarysowane. I cały czas się zastanawiam, skąd to się wzięło. I jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że właśnie tam co się ładowało na BMW, to dali mi numer placu do załadunku. Ja tam pojechałam i się okazało, że jednak zmienili mi ten numer placu. Kazali mi pojechać na inny plac, więc musiałam się wczas w tym miejscu zawrócić. Więc się zawracałam i z prawej strony był krawężnik, taki nie wysoki, nie niski. I ja się obawiam, że tam, jak ja się dołamałam tak na ostro dosyć, to auto po prostu przód dogięło prawą stroną i wydaje mi się, że po prostu tym zderzakiem tyle co tyle po prostu mustałam ten krawężnik, bo widać, że to jest do przodu ślady. I jak zawracałam, to ten gość, który mnie miał ładować, jak patrzył, jak zawracałam, tak się patrzył na tą stronę. I sobie myślę, no przecież tam zderzaka nie przyhaczę po ten krawężnik. I sobie myślę właśnie, że to jest chyba jedyna opcja, której jestem świadoma. Na pewno się to stało, nie wiem gdzie. Dlatego postanowiłam teraz cały czas już na wysokim pułapie jeździć. To na pewno jest mniejszy, bo gdybym tam była na wysokim pułapie, to pewnie bym przeszła, bo widzicie to brakło dosłownie. Też nie są jakieś straszne takie zadrapania, ale no widać, że brakło no nawet nie pół centymetra, bo to jest tyle co muśnięte. Więc tyle co tyle brakło, ale brakło. Więc jakbym była na wysokim pułapie, to by nie brakło. Dobra, teraz mamy kolejne wyzwanie. Dojechać na załadunek.
Do Alexa w takim razie zadzwonię. Alex, czy ty wiesz może, do której oni są, do której oni pracują? Bo Google pokazuje do 15, a ja bym była tam gdzieś za 20:15. Więc jeżeli oni nie pracują, to ja w ogóle tam nie pojadę, bo żeby znowu tak gdzieś jakoś nie stać, wiesz, żeby mnie nie pocięli. Jest szansa się gdzieś to sprawdzić, czy nie bardzo? Ach, no właśnie, był problem z wyjazdem. Z dojazdem tutaj to nie jest też tak, że będzie bezproblemowo, żeby wyjechać. Ale już obczaiłam jakąś drogę, która niestety wygląda trochę na polną. Nic nie zrobić. Chyba jednak nic z tego nie będzie, wiecie. Właśnie tu muszę zawrócić. I tyle. No nic, moja nawigacja twierdzi, że tam się nie da dalej. Google ma tam pomysł, ale wiecie, Google, teraz się okaże, że jest jakiś wiadukt albo tunel i będzie problem, więc pojedziemy zrobić tak samo, jak to zrobiliśmy. Chociaż wiecie co, ten kierowca, on miał naczepę, no to już powiedzmy 2 metry mniej, ale też, że tak powiem, się mniej łamie. On powiedział, że on się wyłamał w prawo i nic nie przehaczył, także zobaczę teraz z tej strony, ocenię. Może teraz na pusto jeszcze się podniosę, może akurat się wyłamie na lewo. Jak on się tam wyłamał na prawo, to ja się też powinnam. Ja po prostu jestem nadopiekuńcza dla Volvusia chyba. Ale było ciasno jednak. Zobaczymy jeszcze raz teraz. A jak nie, to dalej pojedziemy na prawo, tak przyjechaliśmy i zawrócimy i wtedy pojedziemy na wprost. Tę opcję mamy sprawdzoną. Oceniajcie. Nie wiem, może i by weszło, ale mnie nie swędzą podrapywane plądejki na rogach. Na kilometry do zawrotu. Wiecie co? A jednak nawigacja sobie przeliczyła i znalazła drogę, która jest jeszcze szybsza. Czyli nie robimy zawrotki, tylko już idziemy prosto przed siebie. Nawet jeszcze szybciej. Kapcie mam czy co? Czy to tak wieje? Jezu, żebym tylko kapcie nie miała. Nie, wszystko okej. Gdybym kapcie miała dzisiaj robić, to by było. O Jezu. Tu. Muszę sobie kupić ten klucz pneumatyczny. To jest, kiedyś to się w końcu zdarzy. Ale dziwnie, tak po prostu wiatr boczny wiał w plandekę, że naprawdę brzmiało. Tak trzęsło delikatnie, bym miała kapcia, ale całe szczęście. Całe szczęście! Jadę przez tą Hiszpanię i wiecie, co mi się rzuciło w oczy? Jak miniemy ten mostek,
bezkarnie. Co to w ogóle ta plaza jest chyba zamknięta, popatrzcie. Nie no, jakie samochody są. Plaza w Zaragozie, jakby co, patrzcie kierowcy. Wysokościówki żadnej nie ma, zobaczymy jak na wyjeździe. Były 2 równoległe zjazdy, wiecie, drogi. A w tej nawigacji, w TomTomie mam ustawiony drugi adres załadunku. Bo ustawiłam sobie ten, ale okazało się, że że jedna firma pracuje do 16:30. Nie ma za bardzo czasu, a chciałabym załadować obydwa ładunki, bo mam 2 miejsca załadunku. Więc postanowiliśmy tak, że pierwsze pojedziemy właśnie z tej strony i to szybko w nawigacji sobie w telefonie na Google ustawiłam. Tylko, że to jest, gdzie dałoby się zawrócić, ale tam wyjazdu nie ma wysoko. No, a w takiej nawigacji widzicie mniejszej, jednak troszeczkę gorzej widać, słońce świeci. No i zjechałam nie tą stroną. To generalnie rzadko się tak zdarza, żeby można było ciężarówką zajechać pod galerię handlową. Zazwyczaj jest całe mnóstwo wysokościówek. Także witamy w Zaragozie. Aeropuerto, pojedziemy do Kunanaga. No dobrze, tutaj jest Kunanaga, tylko gdzie tu się wjeżdża? Ale nie, to już jest inna firma. Kurde. No, teraz ja będę cofać. Czasami z rondo, czy mi się zdaje? To nie jest rondo, więc cofniemy po prostu. Widzicie? Tu jest brama, ja jej nie zauważyłam za pierwszym razem. ¿Qué vienes a cargar o descargar? Carga, Cargar. carga. Para Italia, y Italia. Italia. Pero esto te han puesto, llevas orden de Kunenagel también, lo verás ahí. A, okej. Okej. Gracias. Okej. Gracias. To co, teraz tam nie przejadę. No to nic, dojedziemy w tą stronę. Dobra, czyli to jest moja wina, bo ja przyjechałam na adres, 2 kilometry mamy. Przyjechałam na inny adres, bo tu jest Kunenagel, a ja w załadunku mam innego kuna, ale Google znalazł tylko tego. Więc jak się wchodzi na widok satelitarny, to w ogóle wygląda na to, że to jest jakiś salon samochodowy, na ten adres, na który mamy jechać, więc jedziemy na tym, bo ten pracownik mówi, że to jest, że tam będzie Kunenagel. No tak mówi, że będzie, no to jedziemy. 2 kilometry to nie duża różnica, więc spoko. Bo to czasami tak człowiek się machnie i jest wtedy więcej kilometrów może być. Chociaż zazwyczaj właśnie w takich sytuacjach to Google ma rację. Ale tym razem było inaczej. Rezerwa mi się oświeciła. Na załadunki jeszcze zrobimy. Sprawdzałam sobie już dużo wcześniej na Eurobagu, gdzie mam stację i są stacje, także mam stację na trasie. A tak czy tak najwięcej się zaleje na granicy. Czy wy wiecie, że ja dopiero ostatnio odkryłam, że na 4. zjeździe na Figueres jest Eurobag, oryginalna stacja, taka duża. Jest różnica w cenie pomiędzy tą oryginalną stacją, a tam, gdzie ja zawsze tankuję na Galpie, na Częgłerze. Ale jak sobie wtedy ostatnio na Częgłerze przeliczyłam, to na tankowaniu, tylko że ja chyba miałam trochę paliwa, mi się zdaje wtedy. Na tankowaniu różnica mi wychodziła 5 euro. Więc doszłam do wniosku, że skoro muszę zjechać na Częgłera i zrobić zakupy, no to te kilometry tyle jechać tam i z powrotem. W sensie raz jeżdżę z autostrady, później drugi raz jeżdżę z autostrady, to, no to jeszcze czas, także
najeździłam, dobra. Transnatur, Jezu! Ile ja się najeździłam do Transnatur. Ale fajnie się, znaczy fajnie, nie fajnie. Dobrze mi się kojarzy Transnatur w Barcelonie, bo tam sobie zostawiałam auto, oni mieli na tym, na Zona Franca. Tam mieli swój magazyn, który był zamknięty, na Poligono Industrial, który był całkowicie zamknięty. Trzeba było się meldować na bramkach przy wjeździe. I dzięki temu ja sobie tam zostawiałam auto nieraz. Bo przyjeżdżałam, mówiłam, że jadę się ładować do Transnatur. Pod kamerami, wiedziałam, że było bezpieczne, a ja sobie jechałam do centrum Barcelony. Później sobie wracałam taksówką, bo tam kilometr stamtąd był przystanek autobusowy, więc w ciągu dnia można było sobie pojechać autobusem, a na powrocie już się bałam wracać później przez te krzaki, bo akurat trzeba było przejść kilometr przez takie jakieś zarośla, nie zarośla, był taki teren no, w większym stopniu już zabudowany, ale część było jakichś takich działek, wiecie, jakby niewykupionych, gdzie były dosłownie jakieś takie krzaki. I to mi się kojarzyło tylko z miejscem na zwłoki. No jest. Jak nie ma, jak jest, tylko że po drugiej stronie. Co ja uwielbiam w Hiszpanii, to tej ich ronda. Jak jest Poligono Industrial, a tutaj widać, że jest jakiś nowy, fajny Poligono Industrial. I tędy w ogóle jechaliśmy chyba, nie? I ja tego nie zobaczyłam. Tak mi się zdaje, przynajmniej tędy jechaliśmy. Czy mi się zdaje? Taka budowa była. Może jest więcej budów. No tak, kurde, było to Fujitsu, mi się zdaje. Widziałam. No dobra, gdzie jest ten wjazd? Tu jest wjazd do innej firmy. Tak to wygląda, tak. Mamy. Bez sensu są takie bramy, że się stoi i na drodze, i na przejściu dla pieszych, i na wszystkim. Hola, buenas. Hola! I've got a pickup. Pickup for Italia. Pick up for Italia. Vale. Muy bien. Vale, perfect. Vale. Number 2. Tu is The there. other side. And oficina or no? No. So- Es, Carga and then papers. claro, it's the hot dog kit. The dog kit. Okay. For dog. Gracias. Claro. Tak to można, za prawy wychodzę. Iowa. Tak, jeszcze nikt nie próbował przeczytać mojego imienia, bo Iwona, zawsze jest Iwona. Iwona. Ale Iowa. Tu też nie było za łatwo, na prawą stronę cofanka. Nie lubię na prawą stronę cofać, żaden kierowca nie lubi, ale jak jest ciężarówka i jest mało miejsca, to na lewe lustro to będzie dużo gorzej wchodzić. Prawda, ale fajnie to w tym być, w mojej kamerze, tylko się trzeba jej nauczyć oceniać. Ile zobaczcie. Idzie idealnie, ale i też kierowca poszedł. Gościu mi pokazuje. I open the doors. Thanks. Drzwi otworzone, jedne. Drzwi otwieram. A, wyprostuję sobie. Fuel up. No kurde, tak pięknie wcofać. Jak ta lana. Dobra, idę się troszeczkę podnieść na pluszkach. Standardowo. Otworzyć. Gotowa do załadunku. Załadowane, zamknięte, papiery wypisane. Jedziemy. Żeby tego nie zabrać. Ja też widzę, kombinuję, jak tu wjechać pod rampę. Niby duże miejsce, ale kurczę, ten mur. Godzina 16:19. 12 godzin temu już pracowałam. W której ruszaliśmy przed 4:00, mówiłam, prawda? Ja w ogóle dzisiaj zamiast 11 to wykręciłam 11:40, bo sobie zapamiętałam, sobie, że skończyłam pracę o 17:00. W jakimś sensie tak było, bo miałam spotkanie jeszcze, które trwało trochę. Więc jakoś o 5:00 skończyłam, ale... No i jak sobie nastawiałam budzik, to sobie zapamiętałam, że pracę skończyłam o 5:00, choć tak naprawdę Tahoe skończyłam o 4:00, ale ja miałam jeszcze spotkanie, które trwało do 5:00 i zapamiętałam, że o 5:00 skończyłam pracę. No i sobie nastawiłam budzik na 3:30
jak wstałam, to patrzę, o, to już tyle pauzy mam, to już mogę jechać, dajcie chwilę. Jeszcze jeden załadunek i jedziemy na... A właśnie, czy ja wam powiedziałam, gdzie jedziemy? Jedziemy, proszę Państwa, do Włoch. I to teoretycznie to jest tutaj. Nie, no co ty mi tu robisz? To tutaj czy tam? Kurczę, no źle mi nawigacja. Kazała mi tu skręcić po to, żeby wjechać tam, ale tam przecież jest chyba zamknięte, nie? Cofanko! Steel for bricks. To jest tu. Przełamanie takiego, jakiego nie lubią zbiorniki paliwa. Jak fajnie jest tak w 14 godzinie pracy widzę ładunek na 2 boki. Otworzyłam też tę zabudowę, na której już mam częściowo ładunek załadowany i gościu mi mówi: nie, tylko przyczepa, bo mamy długie elementy i długie elementy. Otworzyłam to na darmo z 2 stron. Dobrze, że tylko jeden panel. Powiem wam, że mamy trochę lekką walkę z czasem, bo kurczę, kończy mi się czas pracy, ładujemy. Do pasy musiałam zapiąć, zobaczcie, to jest tu. Oni nie wypisują, ale chcą mieć zamerkę. I kto wypisze? Szefowa wypisze. Espania. Kultura latina, takie było radio. Bateria mi padła już na koniec załadunku. W każdym razie wszystko jest poładowane, pięknie. Nie do końca jestem tak zadowolona z tego, jak jest załadowane, w sensie na tutaj na ciężarówkę mam załadowane 3 tony, a na przyczepę 6 z hakiem. Więc no tak naprawdę wolałabym mieć porówno, albo mieć bardziej dociążoną raczej solówkę, to co ciągnie, no ale niestety inaczej bym nie załadowała, w sensie nie wiedziałam tak naprawdę, co to będzie do końca. I wolałabym mieć po prostu bardziej dociążoną, wiecie, oś pędną, a przyczepę mieć lżejszą. No lepiej jest jednak, jak wiecie, jest dociążone to, co rządzi. A rządzi ciągnik, znaczy ciężarówka. Volvi rządzi tutaj w tej ekipie. No i jedziemy teraz, proszę Państwa, na Włochy. 2 miejsca rozładunku. Do drugiego dali mi numer telefonu, co mi już... Jak klient daje numer telefonu, to mi to pachnie źle. Nie, mi to pachnie przygodą. Przygodą, proszę Państwa, mi to pachnie. Ale tym się będziemy martwić. Dobra, dalej. Tym się będziemy martwić później. Teraz martwię się o to, żeby zdążyć stanąć. Bo mam w tej chwili 40 minut do wykorzystania 15 godzin czasu pracy. Ale nie ma źle, bo znalazłam sobie tutaj stację benzynową blisko. Więc mam w tej chwili 9,07. Chodzi o to, że muszę zatankować jeszcze przed granicą i muszę zatankować już naprawdę tutaj przy Zaragozie. I musiałabym wtedy podjechać dużo dalej, żeby sobie bezpiecznie stanąć, więc muszę stanąć jeszcze przed tankowaniem. Także no niestety dzisiaj stoję wbrew swoim zasadom, bo stoję w mieście. Przeczytałam na aplikacji opinię o parkingu i nikt tam niczego nie pisał. Więc spoko, jest restauracja, więc mam nadzieję, że to będzie odstraszać jakichś potencjalnych złodziei. To raz. 2, że jest 18 z hakiem, więc szybko zaczniemy pauzę, szybko skończymy. Dzisiaj kręcę 9. Wstaję, jadę, jutro robimy na Dżęgłerze te zakupy. Także wszystko się idealnie pokładało. Jezu, jak na Alex mi robotę układa. Tak pięknie mi tę robotę układa. Joj. Nigdy bym się nie spodziewała, że tak to fajnie będzie wyglądać. Dobrze, piękny zachód słońca, tak to ja lubię, kurczę. Z takiego dnia to jestem idealnie zadowolona, bo wstałam prawie że o 3:30, taki był budzik nastawiony, ja tam, wiecie, no jeszcze
nie jestem taka ogarnięta do końca, więc jak budzik dzwoni, to ja od razu nie wstaję. Więc, ale wstałam przed 4. Po drodze się wykąpałam na pauzie. Nagrałam film dla Was, a jeszcze jestem pomalowana, ładnie wyglądam. Prawda? Rozładowałam, załadowałam. Kurczę, jakie to jest piękne. A jeszcze przy tym wszystkim zarobię. Bo w tym ciężkim czasie Alex i tak znalazł takie ładunki, że ja w takiej cenie dobrej. Tak to mogę. No ale dobrze, proszę Państwa, koniec o biznesach, bo teraz pora na odpoczynek. Jak jeszcze tutaj będzie fajna restauracja, a tak pisali w nawigacji, nie w tym w aplikacji, kurde, przydaje spać, oj. Ale dobrze, kilometr dalej to może nic mi nie będzie. Jak będzie fajna restauracja, to idziemy na kolację do restauracji. A co? Zarobiliśmy dzisiaj, bo właśnie to jest to, co mi nie poszło dzisiaj. Mianowicie nie poszło mi jedzenie. Bo praktycznie nic, znaczy zjadłam co? Zjadłam pączka. Nawet 2 w czekoladzie. Po prostu utylizuję. Zjadłam garść orzechów włoskich. Garść orzechów... A co to? Czyżby to trzeba było na boku stać? Pany. Kafeteria, restauracja. No dobra, będę stała na boku, ale tutaj. Tam są miejsca, ale nie wiem, czy są, czy nie są. To staję tu od razu i tyle. Chociaż, ale poczekajcie. No chociaż tak zerknę. Staję tutaj. Pierwsza myśl jest najlepsza. No i dobrze. Popatrzcie, że tutaj w Hiszpanii już też na większą skalę widać te ciężarówki długie. Solówka plus naczepa. Tutaj ja bym do Wolwunia przypięła taki wózek na końcu, który ma siodło i przypięła naczepę. No, popatrzcie, popatrzcie. No dobrze, to by było tyle w tym odcinku. Piękny to był dzień. Ten dzień był idealny. A czekajcie! Idziemy szukać tej restauracji. Ale gdyby nie znalazło tej restauracji, to się z Wami żegnam. Dziękuję, do widzenia. A jeżeli nie, to idziemy. Zgadnę? Znajdę? Będzie otwarta kuchnia czy nie? Bo wiecie jak to w Hiszpanii. O tej porze oni nie mogą nie jeść, dopiero w nocy. A nie mówiłam? Menu od 8. Dostał mi omlet z tym, z ziemniakami i piwo.